Witam wszystkich w kolejnym filmiku. Dzisiaj omówimy rewolwer niemieckiej produkcji firmy REG, rewolwer SA R12. Ten rewolwer jest wzorowany na w sumie legendarnym rewolwerze Colcie Peacemakerze. Wygląda on bardzo podobnie jak on. Jest to rewolwer z czasów Dzikiego Zachodu. Znaczy Colt jest tym rewolwerem. I Colt Peacemaker było tyle rewolucyjnym rewolwerem, ponieważ była to jedna z pierwszych broni, która działa na amunicję spaloną, czyli amunicję tak jak tutaj, gdzie mamy łuskę, proch w łusce i pocisk jest osobno. Oczywiście oryginalny Colt Peacemaker był większego kalibru niż amunicja sportowa, która tutaj leży. I było to w sumie, wtedy to było rewolucyjne rozwiązanie, ponieważ wcześniej stosowano broń czarnoprochową, broń rozdzielnego ładowania, gdzie najpierw wsypywaliśmy proch, dopiero później wkładaliśmy pocisk i mogliśmy strzelić. Wbrew temu, co dużo osób myśli, bo opinię wyrabia sobie na filmach, Dziki Zachód nie został podbity, że tak powiem, przy użyciu nabojów, tylko przy użyciu rewolwerów czarnoprochowych. One wtedy było tyle rewolucyjne, nawet te rewolwery czarnoprochowe, bo ze zwykłego pistoletu czarnoprochowego można było oddać jeden strzał, po czym trzeba było go ładować, co zajmowało trochę czasu. Natomiast w wypadku rewolwerów czarnoprochowych mogliśmy oddać 6 strzałów, dopiero później go ładowaliśmy. No co dawało w tamtych czasach już olbrzymią przewagę. Natomiast Colt, jeszcze w przypadku Colta Peacemakera dochodziło to, że mogliśmy bardzo szybko, tylko wkładając naboje, amunicję, przeładować, nie musieliśmy tam prochu ubijać, i było to już w ogóle bardzo szybkie. Sprawdźmy, czy rewolwer jest rozładowany. To w tym wypadku musimy odciągnąć kurek do takiej pozycji, następnie odchylić tutaj dziurkę i po prostu przesuwamy bębenek i sprawdzamy, czy nie ma żadnego pocisku. Jak widać, nie ma. Czyli broń jest bezpieczna. Tak, jak już powiedziałem, jest to rewolwer akurat ten na amunicję sportową. Przy czym tutaj mamy typowe pociski sportowe, którymi z niego można strzelać, a tutaj mamy amunicję, która w Stanach jest sprzedawana jako amunicja nie sportowa, tylko amunicja myśliwska. Ponieważ jest to hollow point, jak widać jest wydrążona w środku, czyli ładnie grzybkuje. No i w Stanach używa się jej do polowania na gryzonie, lisy i generalnie niewielkie stworzonka, jak to Amerykanie mówią small games, czyli do polowania na małą zwierzynę. Jeżeli chodzi o ten rewolwer, to właśnie tak jest on pojedynczego działania, czyli nie możemy nacisnąć spust i strzelić, musimy odciągnąć kurek. Po odciągnięciu kurka dopiero naciskamy spust i pada strzał. Tak, kurek ma 3 pozycje. Pierwsza pozycja jest to pozycja zabezpieczona, w której nie możemy nic zrobić. Druga pozycja jest to pozycja, w której możemy dowolnie obracać bęben, czyli możemy w tym wypadku załadować rewolwer, czyli wkładamy pocisk, przekręcamy bębenek, wkładamy kolejny pocisk, kolejny i tak dalej, lub rozładować przy użyciu dźwigni, po prostu naciskamy dźwignię i łuski nam wypadają. I trzecia pozycja jest to pozycja już gotowa do strzału, gdzie po naciśnięciu spustu pada strzał. Rewolwery bocznego zapłonu są o tyle fajne, że strzelają każdym rodzajem amunicji tak naprawdę bocznego zapłonu. Tutaj mamy właśnie amunicję myśliwską dość silną, amunicję zwykłą sportową. Tutaj mam również taki pocisk 22 short. Jest to, jak widać, dużo mniejszy pocisk dużo mniejszy nabój od zwykłego. Pocisk ma ten sam, ten nabój jest mniejszy. Natomiast o ile w pistoletach bocznego zapłonu tych półautomatycznych tą amunicją nie da się strzelać, jeżeli jest przewidziane na tą amunicję, to z rewolweru tą amunicją spokojnie możemy również strzelać. Generalnie rewolwery mają to do siebie, że są bardzo odporne. Można z nich strzelać różnymi rodzajami amunicji. Ja nie posiadam takowych, aczkolwiek 22 na przykład jest też amunicja śrutowa, gdzie tutaj zamiast ołowianego pocisku znajduje się w plastikowej otoczce dużo małych kuleczek, które działają jak taki mini shotgun. No i z takich
nabojów ze zwykłego pistoletu strzelać można, natomiast powoduje ona zacięcia. W wypadku rewolwerów nie powoduje ona żadnych zacięć i można nią strzelać do woli. To jest takie fajne, że tutaj można tak naprawdę wszystko, każdy rodzaj amunicji 22 z wyjątkiem 22 Magnum włożyć i strzelać. Natomiast tym rewolwerem również można strzelać amunicją 22 Magnum, tylko trzeba wyciągnąć bębenek i włożyć bębenek 22 Magnum. Żeby wyciągnąć bębenek, tutaj mamy taką żerć, którą wyciągamy i wtedy nam bębenek wypada. Jeśli chodzi o sam rewolwer, no to powiem tak, nie jest to rewolwer rewelacyjny. Jest to rewolwer firmy REG, która generalnie produkuje tanią broń, ale niska cena jest w tej firmie osiągana przez niską jakość. Generalnie widać to po nim, że jest to rewolwer wykonany nie najlepiej z kiepskich materiałów, znaczy może nie najlepiej, z kiepskich materiałów przede wszystkim, bo samo wykończenie jest naprawdę fajne. Przepraszam, troszkę się przeziębiłem. Natomiast samo wykończenie rewolweru jest fajne. Natomiast właśnie jeśli chodzi o metal, który został użyty, to jest to ten szajsowaty rodzaj metalu, który no nie jest jakiś rewelacyjny, nie da się go pospawać, polutować. Generalnie jest to tani rewolwer właśnie, gdybyśmy chcieli mieć na przykład, nie wiem, Rugera. Ruger też produkuje takie repliki na 22, no to gdybyśmy chcieli mieć Rugera, to byśmy zapłacili tak spokojnie te 6, może 8 razy więcej niż za ten rewolwer. Więc coś za coś, prawda? Tani rewolwer, ale gorzej zrobiony. Dlatego nie mówię, że jest to broń zła, ponieważ jest to broń tania. Prawda? Tutaj kupując taki rewolwer firmy REG, dostajemy dokładnie to, za co zapłaciliśmy. Daliśmy mało za rewolwer, więc mamy rewolwer zrobiony z gorszych materiałów. Przy 22 nie robi nam to aż tak dużej różnicy, ponieważ 22 nie jest jakimś tam niszczycielskim kalibrem, który duże przeciążenia wywołuje, więc nawet taki gorszy rewolwer może nam posłużyć trochę czasu. Natomiast po pewnym czasie użytkowania wychodzą różne dziwne rzeczy, w nim jak lufa zaczyna się, ma niewielkie drgania, tutaj bębenek też ma jakieś ruchy, których nie powinien mieć, po prostu luzy się pojawiają po czasie, i widać, że ten rewolwer nie jest zrobiony tak dobrze, jak mógłby być. Natomiast jak już powiedziałem, po prostu zapłaciliśmy za niego mniej i dostaliśmy dokładnie to, co zapłaciliśmy. Swoją drogą Niemcy właśnie się wyspecjalizowali w tym, jeśli tak można powiedzieć. Jest kilka takich niemieckich firm, które produkują tanią broń gorszą przez to, że jest tania. Natomiast właśnie broń, która się broni, że tak powiem, tą swoją słabą jakość właśnie niską ceną. Czyli tak naprawdę moim zdaniem jest to broń wykonana uczciwie. Uczciwie pod tym względem, że mało zapłaciliśmy, więc nie wymagajmy od niej za dużo. Gdybyśmy kupili Colta, powiedzmy, takiego, czy właśnie Rugera, dostalibyśmy dużo lepszy rewolwer, natomiast zapłacilibyśmy za niego bardzo duże pieniądze. Jeśli chodzi o przyrządy celownicze, widać bez odciągnięcia kurka w ogóle są niewidoczne, tak jak w starych rewolwerach. Po odciągnięciu kurka ukazują nam się dopiero przyrządy celownicze, które są wyraźne, bardzo przyjemne. W niektórych starych rewolwerach czarnoprochowych mogę powiedzieć jeszcze, że tutaj, w tym miejscu znajdowała się szczerbinka. Tu nie było szczerbinki, była tutaj i po odciągnięciu kurka tak naprawdę widzieliśmy szczerbinkę. To taka ciekawostka. Widzieliśmy szczerbinkę, która jest na kurku. Mogliśmy strzelać. Tak, jest to rewolwer 6-strzałowy. I w sumie to chyba wszystko tak naprawdę, co chciałem o nim powiedzieć. Do czego może jeszcze taki rewolwer można używać? Generalnie jest to broń sportowa. Natomiast w zawodach takich stricte, gdzie chodzi nam o celność, nie startowałbym z nim, nie próbowałbym, bo to nie jest jednak broń jakoś rewelacyjnie celna. Natomiast we wszelkiego rodzaju zawodach takich wzorowanych na Dzikim Zachodzie, gdzie mamy dziwne konkurencje, jak na Dzikim Zachodzie, to jak najbardziej można z niego strzelać. Jeśli oczywiście jest dopuszczone strzelanie amunicją bocznego zapłonu, ponieważ można dostać dalej repliki Colta Peacemakera w oryginalnych kalibrach albo w kalibrach 357 Magnum i
tym podobnych, że tak powiem, takich słusznych. Jeszcze mogę Wam powiedzieć taką ciekawostkę, że w rewolwerach takich jak ten, czyli pojedynczego działania, można zrobić jedną ciekawą rzecz. Mianowicie w zwykłym rewolwerze się tego nie da zrobić, ale w tym tak. Można nacisnąć spust i poprzez szybkie odciąganie kurka strzelamy. Cały czas naciskając spust i tylko odciągnięcie kurka powoduje nam odwrócenie bębna i kolejny strzał. To jest tak jak, wiecie, jak na filmach strzelają z biodra z tych rewolwerów, to właśnie w taki sposób to robili. Naciskali spust, trzymali go cały czas i tylko ręką odciągali kurek, co powodowało oddawanie kolejnych strzałów. Teraz już naprawdę wszystko, że tak powiem, co chciałem o tym rewolwerze powiedzieć. Czy bym go polecał? No nie wiem. Jeśli ktoś by się zastanawiał nad zakupem takiego rewolweru, no to tylko ze względu, że tak powiem, na jakiś fan, na to, jak on wygląda. Na pewno nie ze względu na celność i stawianie, żeby trenować z niego na poważnie albo na poważnie z niego strzelać w zawodach, ale do zabawy jak najbardziej jest to rewolwer fajny. No i tradycyjnie, jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie po sobie jakiś ślad, nie wiem, subskrypcja, jak nie to łapka w górę może, albo jakiś komentarz byłby sympatyczny. No i dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku.